Nastolatka wzywa pogotowie do starszego mężczyzny, który zasłabł w centrum miasta. Jedyne co mówi to, że strasznie boli go ręka i wspomina o jakiejś niebieskiej sukience. Mężczyzna nie wie, kim jest. Jak się pan nazywa, proszę powiedzieć? No nie wiem, nie pamiętam teraz. Tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Słucham panią? Policja i lekarze szukają jego bliskich, jednak nikt go nie rozpoznaje. Nie znam ciebie. Pamiętasz? Idź sobie. Pacjentką doktora Piotra jest kobieta, która przyjeżdża do szpitala po awanturze z mężem. Od kilku dni boli ją brzuch, nic nie je, wymiotuje, ale do lekarza sama przyjechać nie chciała. Przestań się czepiać moich dzieci, bo ty na razie nic nie zrobiłeś w tym kierunku, żeby być dla nich ojcem. Jak tak bardzo chce być naszym ojcem, to niech się zachowuje jak ojciec. Kobieta ma mieć operację. Jej córka oskarża ojczyma, że to przez niego matka trafiła do szpitala. Gdybyś się nie pojawił, nie byłoby takiego problemu. Jeszcze nie rozumiesz? Wyjdź stąd, wszystko przez ciebie! Ekipa pogotowia została wezwana do centrum miasta, gdzie na przystanku tramwajowym przewrócił się starszy człowiek. Po pogotowie zadzwoniła przechodząca ulicą dziewczyna. Z tego, co mówi, wynika, że mężczyzna odzyskał przytomność, ale ma uszkodzoną rękę i nie pamięta, kim jest ani jak się nazywa. Pani wzywała Tak, karetkę? tak, o tutaj przewrócił się pan. Pani jest świadkiem zdarzenia, tak? Tak, wszystko widziałam i generalnie szłam za nim po chodniku. On zwyczajnie potknął się i przewrócił i cały Zna czas pani mówi... tego pana? Nie mam pojęcia, kim jest. Jedyne co mówi to, że strasznie go boli ręka i o jakiejś niebieskiej sukience, ale nie wiem o co chodzi. A kto w ogóle jesteście, żeby tak prowadzić? Robert, dasz sobie radę? Pani idzie? Tak, spokojnie. Mężczyzna jest przestraszony. Bardzo boli go lewa ręka, dlatego ratownik pogotowia podejrzewa, że jest złamana. Starszy pan jest tak zagubiony, że nie potrafi powiedzieć, gdzie jest, gdzie mieszka, ani jak się nazywa. Nie jest jednak agresywny i nie utrudnia ratownikom badania. O, ostrożnie. I tutaj proszę sobie usiąść. Ale ta ręka mnie boli. Ta ręka jest uszkodzona, chyba złamanie. Aha. Proszę pana, jak się pan nazywa, proszę No powiedzieć? właśnie, że nie wiem już, nie przypominam sobie. A wie pan może, jaki mamy dzień tygodnia, dzisiaj miesiąc? No nie pamiętam. A jak się pan czuje, proszę powiedzieć? Sukienka, ta niebieska sukienka, gdzie ona jest? A poza tym głodny jestem, jeść mi się chce. Macie coś do jedzenia może? Zabierzemy pana do szpitala, dostanie pan jeść. Prawie skończone. Zabierzemy pana na pogotowie na prześwietlenie. O, bardzo dobrze, może mi tam coś pomogą. 10 minut później karetka pogotowia przywozi starszego pana do szpitala. Zajmował się nim będzie dr Eryk Wajman. Niebieska surewka, w kwiatki. No nie wiemy, ile pan ma lat, ani jak się nazywa. Prawdopodobnie ma zaniki pamięci, nie ma przy sobie dokumentów. Jest bardzo osłabiony. A ręka? Uszkodzona, chyba złamanie. Ciśnienie ma podwyższone, 180 na 100. Akcja serca przyspieszona, 160 na minutę. Poziom glukozy w normie. Podaliśmy Captopril, 12,5 mg podjęzykowo. Starszy pan jest przestraszony. Cały czas dopytuje lekarzy o niebieską sukienkę, którą prawdopodobnie zgubił. I jeszcze sweterek ściągniemy, dobrze? Miałem taką Też pomogę panu. niebieską sukienkę, piękna kwiateczka. Proszę mi dać rękę. Wie pan co, nie widziałem tej sukienki, ale zaraz mi pan o niej opowie. A teraz proszę mi powiedzieć, jak się pan nazywa? Zapomniałem, no. Jakoś. Rozumiem, przypomnimy sobie. A teraz pana przebadam, dobrze? Starsi ludzie z zaburzeniami pamięci często trafiają na oddział ratunkowy. Dla lekarzy takie leczenie jest bardzo trudne, ponieważ pacjenci zwykle nie pamiętają, jakie przyjmują leki i na co chorują. Nie można się też zwrócić do ich bliskich, ponieważ ustalenie, kim są, zwykle zajmuje kilka godzin. Kardia i niemiarowa praca serca. Oj, ale kaszel to pan ma brzydki. Przeziębił się pan gdzieś? Ale sukienka, taka piękna, niebieska sukienka w kwiatki.
Mają panie może... Nie, ale na pewno się znajdzie. Proszę się nie Znajdziemy denerwować. sukienkę. Ciśnienie, saturacja, EKG. Dobrze. Proszę się położyć. Wygodnie. Prosto. Spokojnie, dobrze? Proszę mi dać paluszek. Zapniemy. Starszy pan ma spore kłopoty z pamięcią. Podejrzewam, że to może być Alzheimer. A to bardzo utrudnia nam zadanie, bo tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Nie wiemy, czy pacjent na coś przewlekle choruje, nie wiemy, czy zażywa jakieś leki. Widać tylko, że na pewno kilka dni spędził poza domem. Musimy się teraz zająć jego ręką i monitorować go, dopóki nie będziemy mieli wyników badań. No i dopóki nie pojawi się ktoś z jego rodziny. Doktor Eryk musi teraz skonsultować się z ortopedą. W poczekalni tymczasem czeka spora grupa pacjentów, w tym 38-letnia Magdalena Barska, która cierpi z powodu bólu brzucha i nudności. Magdalena. Proszę tutaj zapisać, dobrze? W tym miejscu. Za chwileczkę lekarz podejdzie. Dobrze. Dobrze, żeśmy tutaj przyjechali. Po co to wszystko? Przecież nic mi nie jest. Kobiecie towarzyszą świeżo poślubiony mąż i 15-letnia córka z pierwszego małżeństwa. O to, że nie Rodzina jest bardzo skłócona. Okazuje się, że kobieta w ogóle nie chciała przyjechać do szpitala. Wymiotujesz, nic nie jesz. Na co mieliśmy czekać? Nie mam teraz czasu na chorowanie, nie rozumiesz? Nie dość, że ta cholerna przeprowadzka przed nami, to jeszcze... Pamiętasz, że dziecko trzeba ze szkoły odebrać? Aha, czyli to moja wina z tą przeprowadzką, tak? Że kupiłem nowe, wygodne mieszkanie i teraz musimy się do niego przeprowadzić. Właściwie, no jak nie chcecie się przeprowadzać, to możecie zostać tam, gdzie jesteście, do tej pory. No i bardzo dobrze. Ja nie chcę się z tobą nigdzie przeprowadzać. Przestań. Magdalena Barska. Zmiana mieszkania i ślub matki z nowym mężczyzną bardzo nie podobają się jej córce. Dziewczyna jest niegrzeczna wobec ojczyma. Zachowanie żony i jej dorastającej córki bardzo irytuje mężczyznę. Proszę sobie usiąść, proszę. Naprawdę się przestraszyłem. Od kilku dni boli ją brzuch, nic nie je, wymiotuje, ale do lekarza sama przyjechać nie chciała. Musiałem ją prawie siłą tutaj przywieźć. Zresztą jakoś ostatnio dziwnie się zachowuje, tak jakbym jej przeszkadzał. Ja wiem, że to jest nowa sytuacja, jesteśmy dopiero 3 miesiące po ślubie. Dzieci muszą się do tego przyzwyczaić, ale do jasnej cholery, no człowiek robi wszystko, żeby było dobrze. Stara się jak może, kupuje nowe mieszkanie i co? A one wymyślają, obrażają się. Nie tak to sobie wyobrażałem. Co on sobie myśli? Że jak się hajtnął z naszą mamą, to już jest naszym ojcem? Ja mam swojego tatę i nikt nie pytał mnie, czy chcę nowego. A mama? Na pewno przez niego się rozchorowała. Jeszcze ta przeprowadzka. Ja nie zamierzam się nigdzie przeprowadzać, zwłaszcza z nim. Właściwie to tak jak przy grypie żołądkowej. Doktor Piotr rozpoczyna Na badanie. początku nawet myślałam, że to właśnie ta grypa, ale... Ale co? Dzisiaj rano była krew w stolcu. Rozumiem, a czy pani choruje na coś przewlekle? Może jakieś leki pani zażywa? Nie choruję. Zażywam tylko tabletki antykoncepcyjne od 3 miesięcy. Rozumiem. Jakieś używki? Tak, kawa, papierosy. Papierosy, tak? Tak, starałam się rzucić przy tej antykoncepcji, ale jakoś trudno mi jest. Ciągle jakieś stresy. Rozumiem. Proszę się położyć, zbadamy panią. Pacjentce niby nic nagłego się nie dzieje, ale na oddział ratunkowy zawsze przyjmujemy osoby z bólem brzucha, bo mogą to być ostre stany brzuszne i te są niebezpieczne. Często wymagają szybkiej reakcji chirurga. Poza tym krwiste stolce mogą świadczyć o czymś poważniejszym niż tylko zwykła infekcja jelitowa. Doktor Piotr robi USG brzucha pacjentki. Kobieta jest bardzo zdenerwowana pobytem w szpitalu i najchętniej wróciłaby już do domu. Tutaj też nie. Kamicę nerkową możemy wykluczyć. Czyli nic mi nie jest? Tak dobrze nie jest. Podamy tak płyny, leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwwymiotne, dobrze? Dobrze. Aha, dodatkowo jeszcze zrobimy badania morfologię, kreatyninę, glukozę, enzymy trzustkowe, CRP i dedimery. A ja ci to napiszę w zleceniu. Najpierw płyny, dobrze? Panie doktorze, Tak? panie doktorze, No. czy ja mogłabym sobie tu gdzieś zapalić? Strasznie się W denerwuję. szpitalu nie.
Kobieta jest tak zdenerwowana, że pomimo złego samopoczucia najchętniej zapaliłaby papierosa. Musi jednak poczekać na zlecone przez lekarza badania. Dzień dobry. W tym samym czasie pielęgniarka oddziałowa informuje policję o pacjencie z chorobą Alzheimera, który nie wie, kim jest. Koło 80, wysoki, szczupły, niebieskie oczy, siwe włosy. Zielona kurtka, polar brązowy. Tak? Fantastycznie, dobrze. To czekam na telefon. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Co się dzieje? No ten starszy pan, który u nas jest z Alzheimerem, nie pamięta, gdzie mieszka, jak się nazywa. Ten, co na RTG pojechał? Tak. No, dzwoniłam na policję zgłosić, żeby sprawdzić. No i słusznie. Może odszukają. Wajman. No słucham. Chwileczkę. Masz tu kartę tego pacjenta, a tam jest zdjęcie przygotowane już. No? Doktor Eryk konsultuje z ortopedą zdjęcie rentgenowskie ręki starszego pana. Mężczyzna uszkodził ją, upadając na chodnik. No, masz złamanie kości promieniowej i łokciowej. Czyli co, zabieg będzie konieczny? Tak, no trzeba to będzie zaśrubować. No, ale to jest starszy człowiek. Ja nie wiem, czy on jest na tyle w dobrym stanie, żeby mu ten zabieg przeprowadzić. Wiesz co, te podstawowe badania, morfologia i tak dalej, one wyszły w porządku. Myślałem jeszcze o zapaleniu płuc, ale rentgen też jest okej. Eryk, przepraszam bardzo. Ten pacjent z amnezją ma nagły skok ciśnienia. Jakie? Wysokie 180 na 110. Kurczę, przepraszam cię. Niespodziewanie stan starszego mężczyzny pogarsza się. Niestety lekarze wciąż nie wiedzą, na co choruje i jakie przyjmuje leki. W tej sytuacji muszą ryzykować, aby ratować pacjentowi życie. Mają nadzieję, że jego organizm zareaguje na lek. Już, zaraz będzie dobrze, proszę pana. Pomóżcie mi, czy... Mamo, co się dzieje? Lekarze muszą ratować życie kobiety, ale nie mogą tego robić bez jej zgody. Musimy natychmiast wykonać operację. Stan jest ciężki. Dochodzi do awantury pomiędzy jej córką a ojczymem. Nastolatka chce go wyrzucić ze szpitala. Stąd wszystko przez ciebie! Nienawidzę go. Nie jest i nigdy nie będzie moim ojcem. Słucham panią? W szpitalu pojawia się żona staruszka. Mężczyzna jej nie rozpoznaje i bardzo się jej boi. Idź sobie. Tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Dziewczyny, a gdzie jest pan Stanisław? Nieoczekiwanie starszy pan znika z oddziału. Lekarze muszą go znaleźć. Obawiają się, że zrobi sobie krzywdę. Do szpitala przychodzi 38-latka z silnym bólem brzucha. Kobieta bardzo się kłóci z mężem. Chce natychmiast wracać do domu. W ogóle ogólne osłabienie. Od kilku dni boli ją brzuch, nic nie je, wymiotuje, ale do lekarza sama przyjechać nie chciała. Po co to wszystko? Przecież nic mi nie jest. No ale o co ci właściwie chodzi? Pacjentem doktora Eryka jest staruszek, który nie wie, kim jest. Pogotowie zabrało go z przystanku, na którym stracił przytomność. powiedzieć. No nie wiem, nie pamiętam teraz. Tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Eryk, przepraszam bardzo. Stan starszego pana szybko się pogarsza. Lekarze nie wiedzą, na co choruje i jakie podać mu leki. Muszą ryzykować. Podajmy lek moczowy, furosemid. Dobra, już spokojnie. Już panu daję lek. Przestanie się zaraz kręcić w głowie. Już, tak. Przyszłam, spokojnie. Już, spokojnie. Spokojnie. Już będzie lepiej. Już się przestanie w głowie kręcić. Już będzie lepiej. Musieliśmy podać lek moczopędny, który powinien obniżyć ciśnienie. W tej sytuacji niestety musimy wstrzymać się z zabiegiem śrubowania ręki, dopóki stan pacjenta się nie ustabilizuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę na wózek. Powoli, ja pomogę. Powolutku. Po zrobieniu zdjęcia rentgenowskiego Magdalena Barska musi wrócić na salę segregacji. Lekarze mają nadzieję, że zdjęcie pokaże, co jest przyczyną tak ostrego bólu. Tymczasem jej mąż i córka cały czas czekają na korytarzu. Chcą się dowiedzieć, co jej dolega. Magda, no i jak się czujesz? Jak? Nie wiem jak. Skąd mam wiedzieć? Nic mi jeszcze nie powiedzieli. Proszę cię, nie kłóćmy się przynajmniej teraz. Przepraszam, możemy na chwileczkę zamienić słówko. Mamo, jak się czujesz? Kochanie, zrobili mi prześwietlenie. Nie wiem. Pamiętacie, że trzeba Piotrusia ze szkoły odebrać? Tak, pamiętam, wiem. Aha, co się dzieje? Nic, kochani, nic. Wracamy na salę. Boję się, bo coraz bardziej mnie boli. Co będzie, jeśli okaże się, że naprawdę coś mi jest? Przecież Mirek tak naprawdę nie zna moich dzieci.
Wiem, jak to brzmi, ale to ciągle obcy człowiek. Jesteśmy razem prawie rok, ale on dopiero teraz się do nas wprowadził, po tym ślubie. Zresztą to wszystko się jakoś nie klei. Co będzie z moimi dziećmi, jeśli okaże się, że będę musiała tutaj zostać? Kobieta obawia się, że jej mąż nie radzi sobie z dziećmi. Mężczyzna próbuje przekonać nastoletnią Zuzę, żeby pojechała odebrać młodszego brata ze szkoły. Dziewczyna jednak ani myśli go słuchać. Trzeba Piotrka odebrać ze szkoły. Może byś pojechała. Niepotrzebnie tutaj jesteś. Co mnie to obchodzi? No ale ktoś musi go odebrać. Bardzo cię proszę. Nie będę teraz po gówniarza jeździć, ja chcę zostać z mamą. Jezus, Marian. Wiesz co, dobra, ja go odbiorę. Bardzo cię proszę, ale jakby się cokolwiek działo, masz do mnie oddzwonić. Dobrze? No. Dobrze, że sobie poszedł. Jak tak bardzo chce być naszym ojcem, to niech się zachowuje jak ojciec. A poza tym nikt nie będzie mi rozkazywał, zwłaszcza on. Szczerze? Mam 40 lat i do tej pory byłem kawalerem. Ale dzięki Magdzie naprawdę wszystko się zmieniło. Cieszyłem się, że zamieszkam razem z nią i dzieciakami w nowym mieszkaniu, że będę miał rodzinę. I najważniejsze, że będziemy mieli dziecko, które teraz tak bardzo, bardzo się staramy. W tym momencie te dzieci cały czas się mnie czepiają. I właściwie, gdyby Magda nie była chora, to najchętniej wróciłbym do tej swojej starej kawalerki. Wyciągniemy stolik. Ponieważ starszy pan skarżył się, że jest głodny, lekarze podejrzewają, że mógł od dłuższego czasu nic nie jeść. Podczas posiłku pielęgniarka chce go zapytać o niebieską sukienkę, o której tyle mówił. Ma nadzieję, że pacjent sobie coś przypomni. A o co chodzi z tą sukienką w kwiatki? Ja nie wiem, o jakiej sukience tutaj mowa. No, pan mówił o takiej sukience kwiatki, która zginęła. Nie wiem. Nic nie wiem. No, myślałam, że to może żony albo córki. Ty jesteś fajna dziewczyna. Myśmy kolegowali kiedyś razem. Ja jestem Ela. O, Wita, A ty jak się nazywasz? No nie. Zapomniałem. Aha, przypomnij się. Kolegowałaś właśnie z tym, ze Stefkiem Marczukiem. Aha. I chodziliśmy razem do szkoły, tak? Do gimnazjum. Pomalutku. Przepraszam, Tak? dzwoni z policji. Dobrze, zostań przy panu, dobrze? Nie odchodź, gdzie idziesz? Nie odchodź, zostań. Spokojnie. Pacjent bardzo nerwowo reaguje, kiedy pielęgniarka oddziałowa przestaje się nim zajmować. Wydaje się, że przypomina mu kogoś, kogo dobrze znał w przeszłości. Spokojnie, pani Ela zaraz wróci. Nie spokojnie, bo ja chcę, żeby ona tutaj była. Zaraz przyjdzie. Proszę jeździć, dobrze? Aha, świetnie. To niech przyjdzie. Super, bardzo dziękuję. Do widzenia. Myślałam, że starszy pan coś sobie przypomni. Przy Alzheimerze po nawodnieniu organizmu często poprawia się pamięć. No ale tutaj się nie udało. Zresztą ten atak furii tylko potwierdza Alzheimera. Osoby chorujące na tę chorobę często stają się bardzo nieprzyjemne i agresywne. No, ale mamy też dobrą informację. Policja przyśle do nas kobietę, która zgłosiła zaginięcie ojca. To chyba jego córka. Starszy pan jest już spokojny. Tymczasem dr Piotr musi porozmawiać z pacjentką. Pani Magdo, prześwietlenie brzucha nic nie wykazało. To znaczy, że nadal nic nie wiadomo? Jak się pani czuje? Gorzej, lepiej? Gorzej. Jest coraz gorzej. Coraz bardziej mnie boli. Ciągle chce mi się wymiotować. Chociaż już nawet nie mam czym. Od wczoraj nic nie jadła. Będziemy musieli zrobić kolonoskopię. Naprawdę? Jest to konieczne? No, żebym panią prawidłowo mógł zdiagnozować, to muszę wykonać to badanie. Zgoda? Tak, dobrze. Tymczasem mąż kobiety odebrał ze szkoły jej 10-letniego synka i wrócił do szpitala. Cześć. Dzień dobry, mam na imię Piotr. Umiesz czytać? Tak. Co tu jest napisane? Doktor Piotr Wójtowicz. No, widzisz, ja też jestem Piotrek. Mamo, a kiedy będziesz mogła stąd wyjść? Myślałam, że wyjdę już dzisiaj, skarbie, wiesz, ale pan doktor musi mi jeszcze jedno badanie zrobić. No i to szybko. Pan nie znaczy to, prawda? Tak. Zaraz przyjdzie tutaj pielęgniarka z wózkiem. Weronika, będzie potrzebny wózek. Jak się czujesz? Mirek, proszę zabić. Kobieta stara się nie pokazać po sobie, że jest wściekła na męża. Chce, żeby natychmiast zabrał dzieci do domu. Tymczasem on zarzuca jej, że nastoletnia Zuza jest wobec niego arogancka. Powiedz jej coś, bo naprawdę ostatnio się skandalicznie zachowuje. Przestań się czepiać moich dzieci. Co ty opowiadasz? Jakich twoich dzieci? Moich.
Moich, właśnie moich. Bo ty na razie nic nie zrobiłeś w tym kierunku, żeby być dla nich ojcem. Nic nie zrobiłem? Przepraszam. Ale to one się mnie cały czas czepiają, a nie ja ich. Ale to ty jesteś dorosły, prawda? Chyba tylko mi się tak wydawało. Dobrze, już Przestań, spokojnie. Magdo. Zabieramy panią na Chodź, Piotruś, idziemy. Chodź, badanie. idziemy. Weronika do zabiegowego, dobrze? Dobrze, oczywiście. Ja muszę najpierw pani kroplówkę odpiąć. Widzę, że ją coraz bardziej boli i chyba tylko dlatego jeszcze tu jestem i zajmuję się jej dziećmi. Ale gdy Magda wyjdzie ze szpitala, naprawdę nie wiem, czy będę chciał się jeszcze bawić w to wszystko. Na razie mam dosyć. Gdy Magdalena Barska przechodzi kolonoskopię, na oddziale ratunkowym zjawia się kobieta, która kilka godzin temu zgłosiła policji zaginięcie ojca. Mężczyzna odpowiada rysopisem pacjentowi z zanikami Z pamięci. Alzheimerem, tak? Tak. Ojdzie, pani pielęgniarka, proszę. Panią przysłała policja, tak? Tak, do ojca. Do ojca, tak? Aha. Mój tata już prawie nic nie pamięta, nawet nas nie poznaje. Oj. Drugi raz nam zaginął. Tak się o niego wszyscy martwimy. To się zdarza. Proszę na salę. Proszę. Pani doktor, Tak? tak źle się czuję. Co się Gorąco mi, duszno i pić mi się chce. Gorąco i pić się chce. Iwonka, przynieś mi glukometr, dobrze? No, gorąco. Słucham panią? To nie jest mój ojciec. Dobrze, że nie powiedziałam o niczym mamie, tak by się denerwowała. Tak się nie robi. Powinna policja to wcześniej sprawdzić. Kobieta jest rozczarowana, ma pretensje do policji i lekarzy. Doktora Eryka niepokoi jednak pogarszające się samopoczucie staruszka. A pić mi się chce i tak mi gorąco, jakoś dziwnie. Rozumiem. Duszno Będziemy mi jest. sprawdzać. Mamy? Podwyższona bardzo. Odłączamy glukozę dożylną, podajmy płyny i kontrolujmy poziom glikemii. Możliwe też, że trzeba będzie podać insulinę. Dobrze. A ta kobieta kim ona była? Policja ją przesłała. Myślę, że to córka pana, ale niestety nie. Okej, rozumiem. Żal mi tej kobiety. Mam nadzieję, że odnajdzie swojego ojca. I bardzo też żal mi tego starszego pana. Jego stan już się ustabilizował po nagłym skoku glukozy. No, mam nadzieję, że teraz będę mogła z nim porozmawiać. I że on wreszcie sobie coś przypomni. Lekarze wciąż nie wiedzą niczego o rodzinie starszego pana. Korzystając z tego, że staruszek myli ją z kimś znajomym, pielęgniarka postanawia z nim jeszcze raz porozmawiać. Ma nadzieję, że dzięki temu przypomni mu się coś, co pomoże policji znaleźć jego bliskich. Kwiatki. Oj, nieładnie kaszlasz. Nie podoba mi się. No wziąłem ją do krawca, żeby coś się tam popruło. Helenka nie miała czasu, więc chciałem jej pomóc. Helenka? A, prawda. Ty nie wiesz, dawnośmy się nie widzieli. No bardzo dawno. To moja żona Helenka. Musisz do nas przyjść i z pewnością polubisz ją. No chętnie przyjdę, bardzo. A gdzie wy mieszkacie? Przepraszam bardzo. Kroplówka mi się skończyła. Może pani mi odłączyć? Chciałabym iść do ubikacji. Już. Iwonko, odłączysz pani kroplówkę? To gdzie wy mieszkacie? Co? Zgubiłem taką piękną niebieską sukienkę. Miałem zanieść ją do krawca. To sukienka mojej żony, ale wylądowałem tutaj w szpitalu. I teraz nie wiem, gdzie ta sukienka jest. No tak. A jak ty się nazywasz? Staszek Werdyński. Tak się cieszę naprawdę. Od razu zadzwoniłam na policję i dowiedziałam się, że żona Stanisława Werdyńskiego już przedwczoraj zgłosiła jego zaginięcie w tej okolicy, z której przywiozła go do nas karetka. Także czekam teraz na tę panią, no i mam nadzieję, że już nie będzie żadnej pomyłki. Tymczasem w szpitalnym barku wciąż czeka mąż 38-latki. Mężczyzna jest z nią skłócony i wściekły na jej nastoletnią córkę. Pomimo tego stara się powstrzymać emocje i pomaga młodszemu dziecku w odrabianiu zadania domowego. Proszę kole. Ale pomyśl troszeczkę. Pamiętasz, jak robiłeś ostatnio? No zrób to, pomyśl. Jezus, weź się, przestań już mu tak podlizywać. Zuza, usiądź proszę i skończ już z tym tonem. Naprawdę nie kłóćmy się teraz w takiej sytuacji. Słuchaj, zostań na chwileczkę. Przypilnuj brata, dobra? Panie doktorze, bardzo przepraszam. Co z moją żoną? No muszę ją zabrać na kolejne badanie. Ale podejrzewa pan, co się dzieje? Ja podejrzewam, że to jest zator tętnicy kreskowej, czyli niedokrwienie części jelita. Wie pan co, ale to jest jakoś coś poważnego? Ja mam za wcześnie mówić, najpierw zrobię badanie i wtedy porozmawiamy, dobrze?
Ma pan jakieś podejrzenia, dlaczego to się tak stało? Żona zażywa pigułki antykoncepcyjne i dużo pali. Pigułki antykoncepcyjne? Jakie pigułki? Zuza, prosiłem cię... Przekazana przez lekarza informacja, że żona stosuje antykoncepcję, to szok dla jej męża. Był przekonany, że od kilku miesięcy starali się o wspólne dziecko. Teraz, kiedy zrozumiał, że żona go oszukiwała, musi z nią porozmawiać i zapytać, dlaczego to robiła. Ale czemu tak patrzysz? Jak długo jeszcze chciałaś mnie okłamywać? To znaczy? To znaczy, kiedy chciałaś mi powiedzieć o tych twoich tabletkach antykoncepcyjnych? Dlaczego mi tego nie powiedziałaś? Mirek, to nie jest czas ani miejsce na takie rozmowy. Nie. To jest i czas, i miejsce na taką rozmowę. Pytanie jest bardzo proste. Jak długo jeszcze chciałaś mnie okłamywać? Słuchaj, Magda, staraliśmy się o dziecko. Jak długo jeszcze miałem oglądać te testy? Te ujemne testy? Dlaczego mnie kłamałaś? Proszę, daj mi teraz spokój. Dać ci spokój? Dać ci spokój? Dobrze, dam ci spokój. Mogę dać ci spokój na zawsze, jak chcesz. Tak? Dobrze. Daj nam spokój na zawsze. Co ty sobie myślałeś? Że kupisz nam mieszkanie, dzieciom po cukierku i co? Nasze życie nagle stanie się bajkowe? To wszystko jest troszkę bardziej skomplikowane. Słuchaj, to mogłaś mi o tym powiedzieć wprost, a nie kłamać. Mogłaś mi o tym powiedzieć wprost. Wiedziałam, że tego nie zrozumiesz! Jak się teraz czuję? Jak frajer, jak idiota. Wielokrotnie rozmawiałem z Magdą, że przynajmniej będziemy mieć jedno dziecko. Cały czas mówiła, że też tego chce, że się nie może doczekać. Teraz? Nie rozumie, dlaczego kłamała. Dlaczego nie powiedziała mi prawdy. Nie powiedziałam mu, bo się bałam. Bałam się, że tego nie zrozumie i że mnie zostawi. A ja naprawdę nie chcę mieć teraz następnego dziecka. Chciałabym, żebyśmy najpierw zaczęli żyć normalnie. Żeby Zuza go polubiła, żeby ten dom zaczął mieć ręce i nogi. Ale on tego nie rozumie. Jeżeli skończą, na pewno... Załamana kobieta jedzie na kolejne badanie. Tymczasem w szpitalu pojawia się Helena Werdyńska. Starsza pani szuka swojego męża. O tym, że tu jest, powiadomiła ją telefonicznie policja. Cudownie, proszę ze mną. To jest, tak? Jest. Pani jest właścicielką niebieskiej sukienki w kwiatki. No tak właśnie, zabrał ją i wyszedł z domu. Nawet nie zdążyłam go zatrzymać, a tak go pilnuję. To się zdarza. Proszę ze mną, proszę bardzo. Proszę. Dziewczyny, a gdzie jest pan Stanisław? Nie wiem, może poszedł do toalety? Ja nie widziałam. A pani widziała pana Stanisława tego? Okazuje się jednak, że staruszek zniknął z sali. Pielęgniarka oddziałowa stara się uspokoić jego żonę. Sama jest jednak bardzo zaniepokojona. Starszy pan ma zaawansowaną chorobę Alzheimera. Pielęgniarka boi się, że mężczyzna mógł opuścić szpital. Słuchaj, nie widziałeś takiego starszego pana od nas, taki z Alzheimerem, nie? Panie Stanisławie, ja po całym oddziale biegam i pana szukam, a pan aż na rentgen zawędrował. Pani Elu, proszę się nie denerwować, ale pan Stanisław tu takie historie opowiada, że ja naprawdę nie mogę. No ja tak podejrzewam. Żona na pana czeka. Jaka żona? No ta od niebieskiej sukienki w kwiatki. No i jeszcze pan sobie wyrwał kroplówkę i pan krwawi. Panie Stanisławie, no nie. Na szczęście starszy pan odnalazł się w pracowni rentgenowskiej. Elżbieta Sułowska zauważa jednak, że wyrwał sobie wenflon i ma skaleczoną rękę. Niepokoi ją również narastający kaszel i pojawiające się u pacjenta duszności. Doktorze, pacjent ma atak kaszlu. Jak przyjechał, wtedy też kaszlał. No tak, ale nie tak mocno, tak? Może ma atak astmy. Jest jego żona, może coś będzie wiedzieć. Uj, co się stało? Pani jest żoną? Tak, jestem żoną. O co ci chodzi? Stasiu, nie poznajesz mnie, Hela. Nie znam ciebie. Pamiętasz? Idź sobie. Dobra, Elu, jedźcie na ten. Dobra, już, spokojnie, już. Panie doktorze, ja naprawdę jestem jego żoną, choć mnie coraz częściej nie poznaje. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, czy mąż na coś przewlekle choruje? On teraz miał cały czas bardzo, bardzo uporczywy kaszel, a teraz się zaczął dusić. A bo to na jedną rzecz? No dobrze, a te duszności i kaszel? Dostał ostatnio od lekarza inhalator, ale nie za bardzo go lubi używać. Inhalator. Tak, Czy jednak astma, tak jak myślałem. tak. Proszę sobie tutaj zaczekać, zaraz ktoś do pani wyjdzie. Dziękuję, panie doktorze. Doktor Eryk wie już, że przyczyną kaszlu jest nieleczona od dawna astma. W
W tej sytuacji lekarz musi szybko podać leki, które przywrócą pacjentowi zdolność swobodnego oddychania. Wstań. Spokojnie, spokojnie, już. Już, pomalutku. Proszę troszkę głowę do góry podnieść, troszeczkę. Pomału. Spokojnie. Już powinno być lepiej. Już. Udało się. Po podaniu leków stan pacjenta się poprawił. Cieszę się, bo teraz już mamy wszystko opanowane. Wszystko oprócz tej złamanej ręki, ale zaczekamy i kiedy jego stan się ustabilizuje, będziemy mogli ześrubować rękę i pan Stanisław będzie mógł w końcu wrócić do domu. Pomimo awantury w poczekalni wciąż czeka zdenerwowana rodzina 38-latki. No to na razie trzymaj się zdrowo. Pielęgniarka oddziałowa szuka żony pana Stanisława. Chce z nią porozmawiać i doradzić jej, jak postępować z chorym mężem oraz gdzie szukać pomocy. Wszystko będzie dobrze, proszę się nie denerwować. Tak, no to dobrze, dziękuję. A pani wie, że mąż był architektem? Naprawdę? Tak, bardzo dobry, mądry i szalenie zabawny. On nadal ma bardzo dużo uroku. No tak, ale mnie teraz nie poznaje, krzyczy, taki się robi niedobry. Wiem, to przez tą Nigdy taki chorobę. nie był. Przez chorobę. Mąż ma zdiagnozowanego Alzheimera, prawda? Tak, No tak. właśnie. A pani wie, jak to się szybko rozwija? Niestety. Strasznie. Ja po prostu nie wiem, czy ja go dam radę jeszcze upilnować. Może do państwa powinna przychodzić pielęgniarka środowiskowa. Ja powiem pani, jak starać się o taką pomoc. Naprawdę dużo by pomogła taka osoba w domu. Tak. Co prawda chciałabym, żeby jeszcze było normalnie, tak jak dawniej. Wiem, rozumiem pani, rozumiem. No, mam dobre wieści. Tak? Stan męża się stabilizuje. Teraz zajmiemy się jeszcze tylko tą ręką, naprawimy ją i nie powinno być żadnych innych już niespodzianek. Dziękuję bardzo, panie doktorze, bardzo dziękuję. Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, czy oprócz tej astmy mąż ma jeszcze jakieś inne przewlekłe choroby? Tak, choruje na Alzheimera, no i tą cukrzycę ma. Cukrzycą też już się zajęliśmy. Aha, dziękuję bardzo. No to co, ja będę biec do swoich pacjentów, którzy na mnie czekają. A pani jak ma ochotę, może się za chwilę zobaczyć z mężem. Dziękuję ślicznie, panie doktorze, bardzo dziękuję. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. Zobacz, proszę się nie bać, wszystko będzie dobrze. Jacek, Tak, witam. dobrze, że jesteś. Mamy do usunięcia śledzionej. Doktor Piotr ma już wyniki tomografii i chce je teraz omówić z pacjentką. Niestety okazuje się, że kobieta pilnie musi przejść operację. No, pani Magdo, mamy już wyniki badań. Angiocytę ma pani zakrzep w pniu trzewiowym i zator tętnicy śledzionowej z licznymi zawałami. Ale co to znaczy? Ma pani dokrwienie części jelita i zawał śledziony. Musimy natychmiast wykonać operację. Stan jest ciężki. Ale co teraz będzie, panie doktorze? Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będzie pani normalnie funkcjonować. Zgadza się pani na operację? Tak, zgadzam się. Mam tylko prośbę. Tak. Może pan tu poprosić mojego męża? Tak, oczywiście. Weronika, Tak? te wyniki na blok. Dobrze. Kobieta jest załamana. Czeka ją poważna operacja. Boi się też, że mąż nie zrozumie, dlaczego go okłamała. Ma jednak nadzieję, że podczas pobytu w szpitalu zaopiekuje się jej dziećmi. Panie Barski, mogę prosić pana na chwilę? Zaczekajcie chwilę. Tak, panie doktorze? Proszę pana, potwierdziły się niestety moje podejrzenia i będziemy musieli żonę operować. Boże, czyli to coś poważnego? Proszę teraz podejść do niej. Ona już wyraziła zgodę na operację. Co? Jak to operacja? Zostań. Nastoletnia Zuza na wieść o operacji matki reaguje histerycznie i znowu nie słucha ojczyma. Do mężczyzny dociera, że to on musi teraz zająć się rodziną. Mirek, przez jakiś czas nie będę mogła się zająć dziećmi. Słuchaj, mama brała tabletki antykoncepcyjne. Magdalena Barska zgadza się na operację, jednak jej małżeństwo może nie przetrwać tej próby. Jej córka za wszystko wini ojczyma. Wszystko przez ciebie! Nienawidzę go. Nie jest i nigdy nie będzie moim ojcem. Skłócona rodzina czeka na wynik operacji. Nastolatka jest przerażona. Wie, że jeśli coś stanie się matce, będzie pod opieką ojczyma. Panie Stanisławie. Starszy mężczyzna wreszcie rozpoznaje żonę. Kochanie, a co ty tutaj robisz? Wiesz, Helu, że ja zgubiłem twoją piękną niebieską sukienkę? Nie szkodzi, nic się nie dzieje. Pacjentem szpitala jest starszy pan, który nie wie, kim jest. Słucham panią? To nie jest mój ojciec. Kiedy w szpitalu pojawia się jego żona, mężczyzna jej nie rozpoznaje. Idź sobie. Mam nadzieję, że teraz będę mogła z nim porozmawiać. Że on wreszcie sobie coś przypomni. Pacjentka doktora Piotra cierpi na silny ból brzucha. Od kilku dni boli ją brzuch,
nic nie je, wymiotuje, ale do lekarza sama przyjechać nie chciała. Kobieta jest w konflikcie z mężem. Jej córka obwinia go o chorobę matki. No i dużo pali. Pigułki antykoncepcyjne? Jakie pigułki? Zuza, prosiłem cię, żebyś została z bratem. Idź tam, natychmiast, już. Jak tak bardzo chce być naszym ojcem, to niech się zachowuje jak ojciec. Słyszałeś o operacji? Tak, słyszałem. Mirek. Przez jakiś czas nie będę mogła się zająć dziećmi. A jak wiesz, mój były mąż się nimi nie interesuje. Dlatego, jeśli mogłabym mieć do ciebie prośbę, żebyś zajął się nimi, dopóki stąd nie wyjdę. A jak to wszystko się już skończy, to będziesz mógł ułożyć sobie życie tak, jak chcesz. Dobra, Magda, zajmę się nimi. Dobra. Na razie. Już wszystko gotowe. Będziemy zabierać panią na operację. Zaopiekuję się dziećmi. Pomogę im, dopóki Magda będzie chora. I to chyba wszystko. O, albo jakieś auto. Mąż pacjentki wydaje się być zdecydowany na rozstanie. Nie może wybaczyć kobiecie, że go oszukała w sprawie dziecka. Teraz jednak musi się zająć jej dziećmi i wytłumaczyć im, dlaczego mama musi zostać w szpitalu. No i co? Co z operacją? Spokojnie, Zuza, spokojnie. Jak spokojnie? No powiedz mi, co wiesz. Słuchaj, mama brała tabletki antykoncepcyjne, dużo przy tym paliła, no i to przez to. Czasami się tak zdarza. Słucham? Jak to przez pigułki? Co ty, człowieku, narobiłeś w ogóle? To wszystko przez ciebie, nie rozumiesz tego? Nie rozumiesz, prawda? Gdybyś się nie pojawił, nie byłoby takiego problemu. Jeszcze nie rozumiesz? Wyjdź stąd, wszystko przez ciebie! Nienawidzę go. Nie jest i nigdy nie będzie moim ojcem. Przecież on nas nawet nie lubi. Nie chcę go widzieć na oczy. Starszy pan pomyślnie przeszedł operację ręki. Pielęgniarka oddziałowa przyprowadziła do niego żonę. Tym razem mężczyzna jest wyraźnie ucieszony, że ją widzi. Nie, a co ty tutaj robisz? Poznajesz mnie, pani Ela mnie odnalazła, żeby cię zabrać do domu. Tak, to ja już idę. O nie, panie Stanisławie, o tym to lekarz zadecyduje. Proszę jeszcze sobie spokojnie poleżeć. A wiesz, Heluś, że ja zgubiłem twoją piękną niebieską sukienkę? Nie szkodzi, nic się nie dzieje. Ja państwa zostawiam, zaraz do państwa podejdzie lekarz. Dziękuję. Proszę pani zostać, bardzo. ile pani potrzebuje. Dziękuję bardzo, dziękuję. No i jak się czujesz? No coraz to lepiej, no. Dobrze, że może pójdziemy już do domu za niedługo. No dobrze. Cieszę się, że to tak się skończyło. Staruszek jest w dobrym stanie, znalazła się jego żona. Rozpoznał ją. Jeśli już nic się nie wydarzy, niebawem wróci do domu. Ja za to właśnie lubię tę pracę. Operacja 38-latki dobiega końca. Jej rodzina w milczeniu czeka przed salą. Wszyscy są bardzo zdenerwowani. W tej trudnej chwili nie potrafią dać sobie wsparcia. Żona się wybudza, operacja przeszła bez komplikacji. Czyli mama będzie zdrowa? No na to wygląda. A kiedy będzie mogła wyjść ze szpitala? No musi jeszcze u nas trochę poleżeć, ale będzie miała dobrą opiekę. To dobrze. Za jakieś 2 godziny pan wejdzie do żony. Powodzenia. Dziękuję. Piotruś, mama będzie zdrowa. To fajnie. Wszystko będzie dobrze, pani Stanisław. Stan zdrowia Stanisława Werdyńskiego poprawił się na tyle, że starszy pan został wypisany do domu. Jego ręka pozostanie w gipsie przez 4 tygodnie. Potem jednak czeka go długa rehabilitacja. Elżbieta Sułowska przekazała żonie staruszka numer do pielęgniarki środowiskowej i przekonała ją, że warto się starać o pomoc w opiece nad mężem. Czasem trzeba pomocy. Nie ma za co, naprawdę nie ma za co. Zawsze cię będę pamiętał i bardzo mile wspominał. Cieszę się każdym dniem, każdym dobrym dniem, kiedy mnie poznaje, kiedy wspominamy dawne historie. A te dni, kiedy mnie nie poznaje i krzyczy, staram się wyrzucać ze swojej głowy
i cieszyć się tym, co jest teraz. Magdalena Barska po okresie rekonwalescencji zostanie wypisana ze szpitala. Lekarze uznali jej stan zdrowia za bardzo dobry. Pacjentka nie może jednak stosować antykoncepcji hormonalnej. Jej mąż przywiózł do szpitala dzieci. Sam nie chciał z nią rozmawiać. Ich małżeństwo nie przetrwało tej próby. Nie smuć się. Będziemy musieli jakoś dać sobie radę. Chodź, skarbie. Mirek mi nie wybaczył tego, że go oszukałam. Zostawił mnie. Może tak będzie lepiej. Zresztą i tak nie był gotowy na założenie rodziny. Ale mam wspaniałe dzieci i to jest dla mnie najważniejsze. Czemu ja nic nie pomaga jej w ogóle? No, słuchajcie, nie ma na co czekać, zabieramy ją. Ratownicy zostali wezwani do 6-letniej dziewczynki Malwinki Rogockiej. Jej matka zgłaszała, że dziecko ma wysoką gorączkę, bardzo kaszle i nie może oddychać. Pani doktor traci przytomność. Intubujemy natychmiast. Stan zdrowia dziewczynki pogarsza się z każdą chwilą. Boże, przecież ja mam tylko ją. Tak, szefie. Co się dzieje? Przed szpitalem dr Michał Morawski spotyka mężczyznę w średnim wieku, który ma silne bóle w klatce piersiowej. Mężczyzna zrezygnował z wizyty w szpitalu, ponieważ spieszył się do pracy. Chwilę później jego przełożony wzywa karetkę. Jak mógł go pan stąd wypuścić? Nie badałem go. Pacjent rano prawie był w szpitalu. Prawie, bo dostał telefon z pracy i po prostu mi uciekł. Pomimo podanych leków dziewczynka nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Tymczasem na oddziale ratunkowym pojawia się babcia Malwinki. W ogóle nie udzielają mi informacji. Znowu robisz to samo, co zawsze? Musisz znów?